Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się tytułom nadchodzącym do nas w październiku tego roku. Miesiąc zapowiada się naprawdę ciekawie i na pewno będzie w czym wybierać. W materiale skupiłem się na kilkunastu w mojej ocenie najciekawszych pozycjach. Startujemy! Miesiąc rozpoczniemy od mocnego uderzenia. Premierę Ghost of Yotei zaplanowano bowiem na drugi dzień października. To tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 5 i jak to często bywa w przypadku tak wielkich produkcji, zagramy w nią w pełnej polskiej wersji językowej. Akcja sequela toczy się w roku 1603, a więc mniej więcej 300 lat po wydarzeniach z Ghost of Tsushima. Trafimy w okolice tytułowej góry Yotei, która wznosi się w samym sercu regionu Ezo. Na początku XVII wieku był on pełen trawiastych równin oraz pokrytej śniegiem tundry. Pozwoliło to na stworzenie równie malowniczych krajobrazów co w poprzedniej części. Bardziej zachwycające wizualia mają być też konsekwencją faktu, iż omawiana produkcja powstawała z myślą o PS5 Pro. Twórcy już teraz chwalą się ogromnym zasięgiem widzenia i jeszcze bardziej realistycznym ruchem trawy na wietrze, czy możliwością wprowadzenia nowych mechanik, ulepszeń oraz broni. Nowością w rozgrywce będzie możliwość stworzenia tzw. watachy spośród sojuszników, których główna bohaterka napotka podczas swojej podróży. Wśród nich znajdziemy m.in. sensei broni pozwalających nam rozwinąć umiejętności związane z walką, czy choćby handlarzy oferujących wyposażenie. Co ciekawe, nie będziemy zmuszeni fatygować się do nich osobiście, bowiem będą nas oni odwiedzać w naszym obozie. Osobna wzmianka należy się wilkowi, który będzie towarzyszył Atsu i wspomoże ją w walce z przeciwnikami. Kingmakers zadebiutuje na PC-tach w ramach wczesnego dostępu już 8 października. To unikalna hybryda gatunkowa, w której gracze samotnie lub w kooperacji online wcielą się w wysłanego w przeszłość żołnierza. Jego zadaniem będzie zmienić wynik brutalnej wojny w średniowiecznej Anglii, robiąc użytek z arsenału przyszłości. Na polach bitew zobaczymy więc rycerzy w zbrojach padających masowo pod ogniem karabinów maszynowych czy wyrzutni rakiet, a obok konnicy pojawią się czołgi, kabriolety i motocykle. Rozgrywka pozwoli płynnie przełączać się między bezpośrednią akcją zza pleców bohatera, a strategicznym widokiem, z którego będziemy wydawać rozkazy oddziałom i budować fortyfikacje. Z kolei 9 października wczesny dostęp opuści Lost Eidolons Veil of the Witch. To spin-off taktycznego RPG z 2022 roku zatytułowanego Lost Eidolons. Tym razem zespół Ocean Drive Studio wzbogacił swoje dzieło o elementy rodem z gatunku roguelike. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, którą przed śmiercią ratuje czarownica z rozdroża. Po powrocie do świata żywych trafiamy na tajemniczą wyspę opanowaną przez hordy nieumarłych, a naszym zadaniem staje się pozbycie zagrożenia z ich strony i rozprawienie się z ich dowódcami. W tym zadaniu pomogą nam napotkane podczas wędrówki postacie. Turowe starcia z przeciwnikami ponownie stanowią filar rozgrywki. Potyczki toczą się na arenach pokrytych siatką kwadratowych pól, a w ich trakcie kluczem do sukcesu jest umiejętne wykorzystywanie zdolności poszczególnych postaci, wykorzystywanie ich mocnych stron oraz odkrywanie słabych punktów przeciwników. Na 10 października przewidziano debiut długo oczekiwanej gry Battlefield 6. Tytuł zadebiutuje na PC-tach i najnowszych konsolach PlayStation oraz Xbox. My zagramy m.in. w pełnej polskiej wersji językowej. Jakiś czas temu odbyły się otwarte beta testy najnowszego Battlefielda. Najwytrwalsi fani spędzili w becie sporo czasu i zdążyli podzielić się wstępnymi wrażeniami z gry. W zdecydowanej większości są one bardzo pozytywne, choć nie brakuje też krytyki. Skargi dotyczą przede wszystkim rozmiaru map. Gracze wydają się zgodni co do tego, że są one zbyt małe, przez co podczas rozgrywki trudno o chwilę spokoju. Deweloperzy podkreślają jednak, że obecnie ani projekt map, ani wygląd menu nie są ostateczne i wciąż mogą je dynamicznie modyfikować. Co więcej, zmiany mogą być wprowadzone bardzo szybko w odpowiedzi na uwagi społeczności. Finalna wersja gry będzie więc wyglądać zupełnie inaczej niż ta podczas testów. Jeśli jednak chodzi o fundamenty rozgrywki, gracze nie szczędzą pochwał w stronę feelingu broni, balansu klas i ogólnej widowiskowości. Nie brakuje też zachwytów nowym systemem zniszczeń, który prezentuje się znacznie lepiej niż w poprzedniej odsłonie. Jeszcze słów kilka o kampanii fabularnej. Gra opowie o fikcyjnej wojnie NATO z prywatną organizacją militarną Pax Armata. Historia rozegra się na przestrzeni 9 misji, w ramach których gracze trafią do różnych krajów, zarówno na terenie Europy, jak i Ameryki Północnej. Wygląda też na to, że opowieść ukaże okrutne oblicza wojny. Klasyfikacja wiekowa gry ujawnia, że możemy spodziewać się brutalniejszych scen niż w poprzednich odsłonach serii.
Podczas jednego z czerwcowych pokazów zaprezentowano nowy trailer Little Nightmares 3, gry, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Przy okazji poznaliśmy też datę premiery i platformy docelowe. Ten oczekiwany przez fanów tytuł zadebiutuje 10 października w zasadzie na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych. Mówimy tu więc o PC-tach oraz konsolach obu ostatnich generacji marki PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Wraz z premierą trójki ukaże się Little Nightmares Enhanced Edition, czyli remaster jedynki. Ten z kolei ma trafić na PC oraz najnowsze konsole PS5, Xboxy Series X i S, a także Nintendo Switch 2. Co ciekawe, zremasterowana wersja jest jednym z bonusów za złożenie zamówienia przedpremierowego na trójkę. Twórcy serii Psychonauts powracają z kolejnym nietuzinkowym tytułem. W Keeper, które zadebiutuje 17 października, pokierujemy chodzącą latarnią morską. W podróży towarzyszy jej uduchowiony morski ptak, który pomoże latarni morskiej w trakcie przygody opowiadanej bez słów. Omawiany tytuł pojawi się na PC-tach i najnowszych Xboxach. Od dnia premiery Keeper będzie również dostępny w ramach abonamentu Game Pass. W Keeper trafiamy do surrealistycznego świata, a dokładnie na wyspę, nad którą góruje wysoki szczyt. Główną bohaterką gry jest wspomniana wcześniej przeze mnie dawno zapomniana latarnia morska. Zostaje ona ożywiona, kiedy po okolicy zaczynają rozprzestrzeniać się więdnące macki. Nasza podopieczna wyrusza w podróż w głąb wyspy wraz z ptakiem morskim, który z czasem staje się jej prawdziwym przyjacielem. Studio Team Ninja we współpracy z zespołem Platinum Games opracowali Ninja Gaiden 4, który już 21 października trafi na PC-ty, konsole PS5 i najnowsze Xboxy. Od dnia premiery tytuł ten będzie również dostępny w ramach abonamentu Game Pass. Niestety zabraknie w nim języka polskiego. Ninja Gaiden 4 jest bezpośrednim sequelem Ninja Gaiden 3, produkcji, którą Team Ninja wydało niemal 13 lat temu. Gracze przemierzą ulicę mrocznego i makabrycznie odmienionego Tokio, przy czym wcielą się w nowego bohatera, którym jest Yakumo. Znani fanom serii Dark Dragon oraz Ryu Hayabusa również odegrają w czwórce ważną rolę, gdyż sam protagonista będzie musiał stawić im czoła. Co ciekawe, Ryu ma być również grywalną postacią w czwórce. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich częściach serii, pierwsze skrzypce odgrywają tu dynamiczne starcia z przeciwnikami, których eliminujemy korzystając głównie z katany i zdolności bojowych. Oprócz szeregowych wrogów, którzy najczęściej atakują w grupach, regularnie mierzymy się z potężnymi bossami. Grę można określić typowym slasherem. Na strzelankę Painkiller poczekamy niecałe 2 tygodnie dłużej. Polskie studio Ansher, które jest odpowiedzialne za opracowanie rebootu serii, poinformowało w serwisie X, że premiera gry została przesunięta na 21 października tego roku. Przypomnę, że pierwotnie tytuł miał ukazać się 9 października. Twórcy nie podali konkretnych powodów obsuwy. W ramach wyjaśnienia napisano jedynie, że produkcja wymaga trochę więcej czasu. Cytuję. Ognie czyśćca czekają, ale Painkiller wymaga trochę więcej czasu na dokończenie rytuału przywołania i zostanie wydany 21 października 2025 roku. Ciesz się ostatnimi dniami spokoju, ból nadchodzi. Koniec cytatu. Dodam jeszcze, że Painkiller to reboot serii pierwszoosobowych strzelanek. Gra pozwala nam wcielić się w 4 boskich czempionów i przystąpić do eliminacji piekielnych hord w czyśćcu, w pojedynkę lub w koopie. Tytuł zmierza na PC-ty, konsole PS5 i najnowsze Xboxy. Po wielu latach oczekiwania Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ma dokładną datę premiery. Kontynuacja kultowego RPG zadebiutuje 21 października na PC-tach i najnowszych konsolach. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 zabierze nas do miasta Seattle, gdzie wcielamy się w wyższego wampira zniewolonego przez nieznanego sprawcę. Pozbawieni swoich mocy będziemy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zyskać sojuszników oraz pozbyć się wrogów. W dwójce powróci niezwykle istotna mechanika, czyli maskarada. Wszystkie czyny przyjdzie nam wykonywać zgodnie z jej zasadami, co oznacza, że konieczne okaże się unikanie ujawniania swojej prawdziwej natury postronnym osobom. Produkcja zaoferuje otwarty świat wypełniony rozmaitymi zadaniami. Ponadto pozwoli nawiązać kontakt z 5 odmiennymi frakcjami, a podjęte przez nas decyzje wpłyną na dalszą przygodę. System walki ma być dynamiczny, a istotną jego częścią będzie żonglowanie nadnaturalnymi zdolnościami. Podczas gdy polskie studio Rebel Wolves intensywnie promuje swojego Dawnwalkera, nad Wisłą powstaje także inny projekt osadzony w mrocznym uniwersum pełnym wampirów. Mowa o Vampires Bloodlord Rising, czyli RPG-u z elementami survivalu i strategii, za który odpowiada nasze rodzime studio Mi Human Games.
W Vampires Bloodlord Rising wcielamy się w postać Dragosa, świeżo przemienionego wampira, który musi odnaleźć swoje miejsce w krainie Sangavia, pełnej gór, bagien i rozległych lasów. Jako świeżo upieczony krwiopijca będziemy nie tylko zaspokajać swój głód i rozwijać magiczne zdolności, ale także zarządzać własnym zamkiem i leżącą u jego podnóża wioską. Jako wampirzy lord będziemy mogli wybrać, czy chcemy być łaskawym opiekunem naszych włości i ich mieszkańców, czy może bezwzględnym tyranem. Sequel całkiem udanego horroru Tormented Souls zadebiutuje na rynku już 23 października. Druga odsłona pojawi się na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. W grze wcielamy się w postać Caroline Walker, której siostra cierpi na tajemniczą dolegliwość, powodującą m.in. plucie krwią czy utraty przytomności. Aby temu zaradzić, bohaterka zwraca się o pomoc do sił nadprzyrodzonych, przez co trafia do strasznego miasteczka Puerto Miller w Ameryce Południowej. Od strony rozgrywki produkcja mocno nawiązuje do klasyki gatunku, przez co na przykład nie uświadczymy tu kamery przyklejonej za plecami bohatera. Zazwyczaj jest ona statyczna i ukazuje całe pomieszczenie, tak jak to było w starszych częściach cyklu Resident Evil. W Tormented Souls 2 nie zabraknie łamigłówek logicznych, do których rozwiązania trzeba wykorzystać zebrane w trakcie zabawy przedmioty, a także starć z przerażającymi kreaturami. Podsumowując, fani poprzedniczki poczują się jak w domu, a twórcy nie próbują silić się na żadne rewolucje. The Outer Worlds 2 zadebiutuje 29 października na PC-tach, PlayStation 5 i najnowszych Xboxach. Od dnia premiery tytuł będzie również dostępny w ramach abonamentu Game Pass. The Outer Worlds 2 to druga część serii pierwszoosobowych gier RPG w klimatach science fiction. Podczas rozgrywki realizujemy zadania popychające fabułę do przodu i wykonujemy opcjonalne misje poboczne, przy okazji trafiając w różne części układu Utopia. W grze otrzymamy możliwość stworzenia postaci o unikalnych cechach i umiejętnościach, dysponującą wybranymi przez nas perkami. Warto w tym miejscu dodać, że w tej odsłonie powraca znany z pierwszej części system VAT. Sprawia on, że niektóre wzmocnienia możemy uzyskać jedynie kosztem osłabienia naszej postaci w określony sposób. Podczas przemierzania różnorodnych terenów niejednokrotnie przyjdzie nam zmierzyć się z przeciwnikami. W ich eliminacji pomogą nam postacie, które poznajemy po drodze i które mogą dołączyć do naszej drużyny. Dragon Quest I and II HD 2D Remake to kompilacja odświeżonych wersji pierwszych dwóch odsłon kultowej serii gier JRPG. Premierę tego pakietu zaplanowano na 30 października. Debiut powinien nastąpić na PC-tach oraz konsolach PlayStation 5, najnowszych Xboxach i obu ostatnich generacji Nintendo Switch. W części pierwszej wcielamy się w herosa Erdricka, którego zadaniem jest pokonanie Dragon Lorda. Złoczyńca za sprawą obiektu zwanego Ball of Light chce pogrążyć krainę Alefgard w ciemności. Akcja drugiej odsłony ma miejsce 100 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Zapanował pokój, nad którym czuwają trzy potężne królestwa. Wszystko się zmienia, kiedy upadły kapłan Hargon otwiera portal do wymiaru demonów, które oczywiście niosą zagładę. Tym razem wcielamy się w księcia Midenhala, który jest potomkiem Herosa z poprzedniej części. Rozgrywka skupia się na eksploracji świata, który wypełniony jest misjami oraz potyczkami z wrogami. Starcia w remake'u, tak jak w pierwowzorach, odbywają się w trybie turowym. 31 października na PC-tach oraz konsolach obu generacji PlayStation i Xbox, a także Nintendo Switch zadebiutuje Terminator 2D No Fate, najnowsza propozycja studia Bitmap Bureau. To hołd zarówno dla gier retro, jak i kina akcji, które ukształtowało w sumie całe pokolenie. Gameplay ma bowiem łączyć w sobie najbardziej ikoniczne sceny z filmu Terminator 2 Dzień Sądu i arkadowy styl rozgrywki wzbogacony charakterystyczną szatą graficzną, z której zasłynęło studio. W grze wcielimy się oczywiście w Sarę Connor, jej syna Johna i kultowego T-800, a naszym celem będzie ocalenie świata przed złowrogą sztuczną inteligencją Skynet. W przeciwieństwie do filmu nie będzie jednak jednego zakończenia. Dokonując różnych wyborów zobaczymy alternatywne wersje tej historii i zdecydujemy, kto ostatecznie zatriumfuje w tej walce o przyszłość świata i cywilizacji. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!